Podczas naszego pobytu w Polsce w lutym 2024 roku pojechaliśmy do Dusznik, dawnego kurortu zdrowotnego, jak również i po to, by odwiedzić mieszczące się tam Muzeum Papiernictwa, obecnie oczekujące na wpis na listę Światowego Dziedzictwa i Kultury UNESCO. Przejeżdżając, udało nam się zobaczyć most w Lewinie, który widać na krótkich ujęciach w tym filmiku, niedaleko którego mieści się willa Violetty Villas, słynnej polskiej piosenkarki i aktorki. Jak również zobaczyliśmy Krzywą Wieżę w Ząbkowicach Śląskich, której zdjęcia także umieściłam w dzisiejszym nagraniu. A więc zaczniemy od kilku informacji na temat samego miasteczka. Najwcześniejsze udokumentowane wzmianki o Dusznikach sięgają XIII wieku, okresu, w którym pozostawały skromną osadą wiejską w obrębie domeny możnowładcy Homole. W tym czasie znajdował się tam niewielki, ufortyfikowany zamek położony nad przełęczą Bramy Polskiej. Wpis z 1366 roku, szczegółowo opisujący budowę ołtarza poświęconego świętej Katarzynie przez braci von Panwitz dla lokalnego kościoła parafialnego, określa Duszniki jako oppidum, co wskazuje na ich status małego miasta. Dokument ten, podobnie jak inne dokumenty z tej epoki, sugeruje, że prawa miejskie zostały prawdopodobnie nadane w latach 1300–1350. Na przestrzeni dziejów osadzie tej przypisywano różne nazwy. Uważa się, że niemiecka nazwa Rheinesch, popularna w XIX wieku, pochodzi od słowa Rheinerz, oznaczającego czyste rudy, w odniesieniu do lokalnej działalności wydobywczej żelaza. Teraz trochę na temat wspomnianego wcześniej Muzeum Papiernictwa. Papiernia w Dusznikach-Zdroju została uznana za pomnik historii na mocy dekretu wydanego przez prezydenta Polski 20 września 2011 roku. Założona na początku XVII wieku, ta lokalizacja jest niezwykłym przykładem dziedzictwa technologicznego w Europie. Przez kilka stuleci 3 kolejne pokolenia papierników produkowały w tym zakładzie wysokiej jakości papier ręcznie robiony. Do XVIII wieku innowacyjne techniki produkcji zyskały znaczne uznanie dla papierni. Jej wspaniałość zewnętrzna odzwierciedla dumę właścicieli z prezentowania imponującej fasady. Misternie zaprojektowane fasady drewnianej konstrukcji wraz z wyjątkowo rzadkimi polichromowanymi wnętrzami, rzadkimi wśród budynków przemysłowych, wyróżniają ją jako wybitny przykład znaczenia architektonicznego. Pomimo licznych pożarów i powodzi, papiernia w Dusznikach zachowała niezwykłą formę bez istotnych zmian. W przeciwieństwie do wielu podobnych zakładów, które zostały rozebrane lub przekształcone w nowoczesne fabryki XIX wieku, młyn ten zachował tradycję ręcznego wytwarzania papieru, praktykę cenioną ze względu na jej historyczne znaczenie. To zaangażowanie w zachowanie technik rzemieślniczych trwa do dziś i stanowi centralną część inicjatyw edukacyjnych oferowanych przez Muzeum Papiernictwa, znajdujące się na miejscu, które pilnie chroni i promuje to bezcenne dziedzictwo. Zapisy archiwalne wskazują, że papiernia w Dusznikach istniała już przed rokiem 1562. Najwcześniejszy udokumentowany papiernik w tym rejonie, Ambrosius Tepper, przekazał swój udział w młynie przybyszowi z Saksonii o nazwisku Kretschmer, którego rodzina zachowała własność przez cały XVII wiek. W 1601 roku niszczycielska powódź zniszczyła oryginalną konstrukcję, ale resztki cegły zostały uratowane i wykorzystane ponownie do jej odbudowy. Nowy zakład, zbudowany przez Gregora Kretschmera, został ukończony w 1605 roku. W roku 1706 kwitnąca papiernia przeszła pod kontrolę rodziny Heller z Friedland w Czechach. Papier produkowany w tym miejscu zyskał reputację jednego z najlepszych na Śląsku. W rzeczywistości miał monopol na dostarczanie papieru do biur we Wrocławiu w hrabstwie kłodzkim. Hellerowie udoskonalili techniki produkcji, wprowadzając koło zębate w 1719 roku, a następnie około 1737 roku
uruchomili młyn holenderski do przetwarzania szmat na miazgę. Postęp, który znacznie poprawił wydajność w porównaniu z wcześniejszymi metodami. Do 1753 roku zainstalowali również maszyny do cięcia szmat i wygładzania papieru. Te innowacje doprowadziły do zwiększenia produkcji i wymusiły rozbudowę działalności. W związku z tym wzniesiono duży budynek suszarniczy, który służył również jako magazyn, połączony z oryginalnym młynem, zamkniętym przejściem wraz z ozdobnym pawilonem wejściowym. Okres szczytowy dla młyna w Nusznikach trwał do końca XVIII wieku. W 1822 roku własność przeszła w ręce rodziny Weir, która nadzorowała jego działalność do 1939 roku. Dopiero na początku XX wieku dokonano znaczących inwestycji w celu modernizacji zdolności produkcyjnych, w tym zastąpienia kół wodnych turbinami. Zakład ten pozostał wyjątkowy na Śląsku, jako jedno z niewielu miejsc nadal produkujących ręcznie robiony papier dla wymagających koneserów. Uznając jego znaczenie historycznie, Karl Weir, ostatni właściciel, podarował go lokalnym władzom z aspiracjami do przekształcenia go w Muzeum Technologii. Wizja ta zmaterializowała się dopiero w 1968 roku po szeroko zakrojonych pracach konserwatorskich nad coraz bardziej podupadłą konstrukcją od czasów II wojny światowej. Muzeum Papiernictwa podjęło następnie inicjatywy takie jak rekonstrukcja utraconych maszyn i przywrócenie tradycyjnych ręcznych procesów papierniczych do celów edukacyjnych. Kolejny wiek przyniósł okres wzrostu i modernizacji dla tej papierni, która kontynuowała działalność do 1937 roku. Niestety, II wojna światowa wyrządziła młynowi znaczne szkody. Po wojnie popadł w zaniedbanie i ruinę, jednak udało mu się przetrwać ten burzliwy okres wraz z formami do produkcji papieru i charakterystycznymi elementami wnętrza, w tym historycznymi malowidłami ściennymi, zdobiącymi ściany i sufitu jego górnego piętra. Odwiedzanie tego niezwykłego miejsca jest szczególnie satysfakcjonujące podczas festiwalu papieru, dwudniowego święta poświęconego podnoszeniu świadomości na temat historii i znaczenia produkcji papieru, drukowania i introligatorstwa. Wydarzenie to odbywa się corocznie od 2001 roku w ostatni weekend lipca, aby uczcić rocznicę założenia muzeum. W tym czasie wstęp na wydarzenia festiwalowe i wystawy muzealne jest bezpłatny. To tyle na dzisiaj na temat tej urokliwej miejscowości, jaką są Duszniki-Zdrój, jak i mieszczącego się w nim Muzeum Papiernictwa, którego odwiedzenie serdecznie Wam polecam, jeśli tylko znajdziecie się w pobliżu ziemi chłockiej. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku.